Mama zawsze mówiła, nie baw się jedzeniem. No to ja dzisiaj znalazłam na to idealną wymówkę. Mamo, to nie jest zabawa, to jest artyzm. Cześć wszystkim, żeby wyjaśnić Wam, co się dzisiaj będzie tutaj działo, może najpierw przenieśmy się do kuchni Lidla, bo tam wszystko się zaczęło. Teraz ja mam dla Ciebie wyzwanie. Chciałabym... Już się boję. Żebyś narysował składniki, z których będziemy dzisiaj tworzyć jedzenie. Ja natomiast w tym odcinku z tych samych składników będę próbowała rysować, tworzyć coś nimi. Dużo jest cytryny. Będzie cytryna. O, czyżby jajko? Ja myślałam, że ja cię zagnę tutaj i że narysujesz jak kura pazurem, ale widzę, że całkiem nieźle ci to idzie. Nie, chyba nie aż tak. Wiesz co, ja zdecydowanie jakbym dostał masę i miał ulepić, to zdecydowanie łatwiej by mi było to zrobić w przestrzeni. Jeżeli wejdziecie na kanał Kuchni Lidla, to zobaczycie, że razem z Pawłem przygotowujemy coś słodkiego i także będziemy lepić dekoracje. I teraz jak myślicie, będę lepsza od niego, czy nie? Tak jak już wspomniałam, z narysowanych przez Pawła produktów będę dzisiaj tworzyła sztukę. Mamy tutaj cukier, jajka, cytryny. Śmietana nie ma, bo podmieniłam na miętę, bo też była jednym ze składników, a miałam na nią po prostu fajny pomysł. Na pewno widzieliście już rysunki w takim stylu, gdzie postać miała zrobioną kreację z różnych przedmiotów, liści, kwiatów itd. Ja wykorzystam ten pomysł, ale jak zwykle przerobię go trochę po swojemu. Na pierwszy ogień pójdzie cytryna, mała szalona cytryna. Na początku zastanawiałam się, czy by nie zetrzeć skórki i nie użyć jej jako takiej posypki do jakichś tam niektórych fragmentów obrazka, ale w końcu zdecydowałam się na to, żeby pokroić ją w plasterki i te plasterki wykorzystać. Na początek odrysowałam rozmiar tych plasterków na kartce, a potem czym prędzej zrzuciłam je z kartki. Cytryna zawiera kwas, który mógłby jakoś wpłynąć na papier, a nie chciałam się przekonać, czy tak się faktycznie stanie, dlatego dla bezpieczeństwa po prostu te plasterki zdjęłam stamtąd. Ogólnie kwas cytrynowy często używa się do usuwania plam, jak nie wiem, pobrudzimy sobie ręce sokiem z jakiegoś warzywa czy coś, to wtedy właśnie cytryna sprawia, że ta plama łatwo schodzi. Ogólnie często się używa ją jako środek taki czyszczący. Dlatego myślę, że jeżeli zostawiłabym taką cytrynę na pomalowanym miejscu, na tuszu, to możliwe, że to miejsce byłoby rozjaśnione. Pomyślałam, że każda z dzisiejszych prac będzie kolorowana inną techniką i tak ten obrazek będzie malowany markerami. Nigdy wcześniej nie myślałam o tym, żeby wyszukiwać w internecie informacje na temat cytryn, a tu się okazało, że znalazłam naprawdę ciekawe ciekawostki. Masło maślane, bla bla bla. Czy wiedzieliście, że cytryna leczy szkorbut? Niegdyś ta choroba groziła głównie marynarzom na długich rejsach, bo wtedy w ich pożywieniu brakowało kwasu askorbinowego. Szkorbut powodował osłabienie organizmu, depresję, gorsze gojenie ran, wypadanie zębów, krwawienie dziąseł, bóle mięśni i stawów, więc no nie, ciekawie, nie? Dlatego w XVIII wieku wprowadzono obowiązkową dawkę soku z cytryny, którą podawało się im każdego dnia. Inna ciekawostka, największa na świecie cytryna została wyhodowana w 2003 roku w Izraelu i ważyła 5 kg. Wyobrażacie sobie, żebym miała zrobić obrazek z takiego olbrzyma? 5 kg, wow! Nie każdy też wie, że cytrynę dodaje się do wielu dań, bo jej kwasek podkreśla smak. I tak można na przykład wkropić trochę cytryny do sałatki warzywnej, albo do bitej śmietany, jest wtedy o wiele lepsza, albo do sosów. Cytryna też ma takie właściwości maskujące brzydki zapach i dlatego kropi się nią rybę. Wchodzi w jakieś tam reakcje chemiczne z tym, co jest na rybie. Generalnie autentycznie zabija ten zapach. Ja na przykład do zmywarki wkładam pół cytryny i piorę naczynia razem z tą cytryną i zapach jest o wiele ładniejszy. I najwidoczniej cytryna też bardzo dobrze służy jako okulary przeciwsłoneczne. Ale lepiej nie próbujcie tego w domu. Lepiej nie.
Teraz jajka. Czy zauważyliście, że są różne klasy jajek? Na każdej sztuce są nadrukowane numerki, które świadczą o sposobie chowu kur. I tak trójka oznacza, że są to kury, które żyją w klatkach. Dwójka to hodowla ściółkowa, a według mnie najlepsza jest jedynka, bo to jajka od kurek, które wychodzą po wolnym wybiegu, a najlepsza to jest hodowla ekologiczna, która jest oznaczana zerem. A co oznacza, że są ekologiczne? W sumie to nie wiem, może podczas masażu ich karczków puszczają im muzykę klasyczną. Żartuję tylko. W każdym razie uznałam, że tym razem narysuję zwierzątko i idealny kandydat do połączenia ze skorupką jajka to żółw, bo też ma skorupę. Przerysowałam pozę żółwia ze zdjęcia. Tak się uroczo pręży mały skubaniec. Nie chciałam wykorzystywać tych wszystkich produktów spożywczych zgodnie z ich zastosowaniem, czyli na przykład rysując cytrynę w napoju albo skorupkę jajka jako coś, co się z tego jajka wykluwa. Chciałam popracować trochę kreatywnie i trochę zmienić tą ich funkcję. Obrazek pokoloruję akwarelami, tym razem w kostce i różnie. Czasem używam tych kostkowych, czasem tych w płynie, w zależności od tego, jakiego efektu oczekuję. I tak te akwarele w kostce mają mocniejszy pigment i łatwiej jest kontrolować kolor tej farby. Natomiast te, które są w płynie, no nie trzeba ich rozbadniać, więc korzysta się z nich szybciej i wygodniej, ale za to mają troszeczkę gorszy kolor. Tak się ten kolor odrobinę słabiej rozprowadza. Więc mówię, oba rodzaje mają swoje wady i zalety. Ok, teraz spróbujmy stworzyć coś z cukru. Miałam pewien pomysł, ale uznałam, że najlepiej będzie go na początek przetestować, żeby potem się nie okazało, że klej rozpuszcza cukier albo że drobinki cukru nie chcą się go trzymać. No ale test zakończony powodzeniem. W takim razie zabieramy się za rysowanie. Do tego obrazka użyję kredek z dwóch różnych firm. Jedną firmą pokoloruję postać, a drugą tło. Postać będzie kosmitką z cukrowymi elementami na skórze i narysuję ją trochę zamyśloną, może lekko smutną, a to dlatego, że cukier ogólnie kojarzy się z czymś radosnym, wesołym, a nie do końca moim zdaniem tak powinno być, ponieważ cukier ma niezbyt dobry wpływ na nasze zdrowie. Przede wszystkim dlatego, że ludzie nadużywają cukru. I jak poczytacie sobie etykiety na produktach w sklepach, okaże się, że mnóstwo z nich ma cukier na jednej z pierwszych pozycji, czyli że jest go po prostu tam bardzo dużo. I na przykład takie produkty to płatki śniadaniowe, jogurty smakowe, jakieś owocowe, sosy gotowe w słoikach, napoje i wody smakowe, lody. Cukier może być też zastępowany tańszym zamiennikiem, czyli syropem glukozofruktozowym, a w Stanach Zjednoczonych syropem z kukurydzy. Kiedy przeanalizujemy te wszystkie produkty, które spożywamy w ciągu dnia, okaże się, że nadużywamy tego cukru. Ale czy to znaczy, że trzeba go całkowicie wyeliminować z diety? Nie. Zawsze chodzi o zdrowy umiar. Nie ma nic złego w tym, że zjemy sobie słodki jogurt albo kawałek tortu, pod warunkiem, że nie robimy tego na śniadanie, obiad, kolację, popijając słodzonym napojem. Zachowajmy zdrowy balans. Okidoki, kiedy rysunek jest już gotowy, nakładam klej i lekko posypuję cukrem i to brzmi, jakbym dyktowała komuś przepis. Na żywo to wygląda świetnie, tylko niestety kamera nie uchwyciła tego, jak to dobrze wygląda, a tu jest istotny szczegół. Dlatego zrobiłam dodatkowe zdjęcia, żeby pokazać, jak fajnie te drobinki cukru wyglądają na rysunku. No to czas teraz na miętuszkę. Na ten temat rozmawiałam z mamą, która podsunęła mi pomysł, żeby czapę grzyba zrobić z liści mięty i żeby ten grzyb był domkiem dla wróżek. Ja natomiast stwierdziłam, że może wykorzystam ten pomysł, ale troszeczkę inaczej. Dodam wystające elementy i zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Do tego obrazka użyłam akwareli w płynie, o których mówiłam wcześniej.
Mała ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale mięta pod różnymi postaciami smakuje inaczej. Jeżeli zawsze piliście miętę taką suszoną w torebkach, to spróbujcie sobie kupić na przykład na ryneczku Lidla taką świeżą miętę w doniczce, zerwijcie parę listków i zalejcie wrzątkiem i zobaczycie, że ona smakuje zupełnie inaczej. W ogóle kiedy panują upały, ochładzamy się lodami albo zimnymi napojami, natomiast w krajach arabskich ochładzają się gorącą słodką herbatą z świeżą miętą. I to jest tak, że receptory na języku wyczuwają gorącą temperaturę i dają sygnał organizmowi, żeby zaczął się pocić i ochładzać. Tylko należy pamiętać, że ta sztuczka udaje się tylko w krajach, gdzie jest suchy klimat. Bo tam, gdzie jest gorąco i wilgotno, no to naturalnie się pocimy. Mięta to jest super dodatek. Ja uwielbiam robić sobie smoothie z banana, kiwi, świeżej mięty i z napoju kokosowego. To jest takie pyszne. O, poczekajcie, Paweł Małecki chce Wam jeszcze coś powiedzieć. Zapraszamy na kanał Kuchni Lidla. Zobaczycie, co słodkiego udało nam się zrobić. Tak, link do odcinka macie tutaj, jest też w opisie, a tymczasem zobaczcie pracę widzów, o które prosiłam tydzień temu. Do następnego odcinka chciałabym, żebyście robili rysunki z jakimś trójwymiarowym elementem, kwiatem, liściem, jedzeniem, czymkolwiek, tylko chciałabym, żebyście nie robili postaci, która ma ubiór z tego czegoś, bo ten pomysł jest już trochę zużyty. Wymyślcie coś nowego, coś ciekawego i zdjęcia swoich prac wysyłajcie na olsikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać. No dobra, teraz zobaczcie mój występ w kuchni Lidla. Trzymajcie się i pa 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 pa!